люди добрі, рубали колено. Гуцул таке засадив, як мав курено. Taki piękny poranek dzisiejszego dnia. Godzina 8:05. Obudziło nas słoneczko świecące prosto w namiot. A tu wystarczy się tylko wychylić i piękny widok na Pop Iwan. Namiocik się super sprawdził. Podwinęliśmy te fartuchy śnieżne. Dzięki temu było troszeczkę lepsza wentylacja. Ale też to miejsce wydaje się być bardziej suche niż tam, gdzie wczoraj spaliśmy, bo żadnej rosy, nic nie było na namiocie. Ale też mieliśmy fajną wentylację, więc wszystko, żadnej kondensacji, wszystko tam było idealnie suche. No i też dobraliśmy to miejsce, żeby zaraz o wschodzie dostać słońce. I tak się stało, więc jest ciepło. Widzicie, ja od razu tylko w bluzie, a jakbym chciał, to i w podkoszulku można by łazić, w koszulce. No i tak, śniadanko i ruszamy gdzieś dalej w drogę. Żeby nie było, tutaj stoi namiot, a tu jest śnieg. Tutaj troszeczkę niżej też jest śnieg. Jak twoje nóżki? Lepiej. Jura wczoraj troszkę go rozbolały. Pięty trochę obtarł, ale może dzisiaj już będzie lepiej. Tak sobie robimy śniadanko. W zasadzie już śniadanko zjedliśmy, a robimy sobie jeszcze herbatkę na takim. Jura ma bardzo fajny palniczek MSR-a. Jak się uda, to zrobimy jakąś recenzję tego palniczka, bo naprawdę jest fajny, szybciutki, oszczędny, wygodny w użyciu, lekki. Pojemność tej butelki 1 litr, ale to na spokojnie jeszcze wszystko omówimy później w jakichś lepszych warunkach. I co, powolutku kończymy śniadanie i idziemy. Naprawdę fajna miejscówka, polecam. Szczególnie tak jak dziś, o tej porze roku, bez turystów. Namiocików by się tu sporo zmieściło, nie? Woda jest. I słońce z rana, to chyba najważniejsza rzecz. Jest troszeczkę w dole, jakieś 5 minut trzeba schodzić. Troszeczkę trzeba będzie teraz podejść, żeby wrócić do szlaku, ale to nie szkodzi, bo to jest dosłownie może 30 metrów różnicy wysokości. To nie przeszkadza. Taki dobry rozruch akurat będzie. A my zmierzamy w kierunku tych skałek tam i to miejsce się nazywa Włochaty Kamień, czyli mówiąc po polsku uchaty kamień, bo prawdopodobnie przypomina ucho. Żaba, baba, dziad, takie są tam kamienie, mają nazwy, tak? A stamtąd już będzie w dół. Zresztą tu jest też prawie żadne podejście. Tu po mojej lewej stronie Połonina Czufrowa. Też można by schodzić przez Czufrową, a wtedy jest troszkę dalej, jeśli by się szło do Zembroni, tak jak my chcemy iść. Na Czufrowej niegdyś stała chata, ale też już jest zniszczona. Jakieś tam szczątki jej widać. W każdym razie, żeby tak pójść tam spać, by się już nie dało. Ale oczywiście na samej polanie są miejsca takie równe. Potok płynie, więc tam też można znaleźć pod namiot. Już się troszeczkę od popa oddaliliśmy. I oto i on, Włochaty Kamień. A Jura tam idzie. Poszedł górną ścieżką. Ja poszedłem dolną. Jest taka przełączka na grani. Tam by się poszło na Smotrycz. A my schodzimy na tą stronę. Do Zembroni. Tak prosto w dół. Zembronia jest tam. Tutaj ten grzbiet taki jakby pierwszy to jest Kosaryszcza. Tam gdzie stoi chatka u Kuby. Żaba? Jura mówi, że to jest żaba.
No? Ta u góry? Aha, no. Jest trochę podobna do żaby. To może spróbujemy tam wejść. Dzisiaj skała jest sucha, nie jest ślisko. Nie jest wysoko. Może się uda. Tylko co? Przydałaby się druga ręka, a druga ręka trzyma kamerę. Teraz jestem w takiej pozycji, że za mną jest Jura. Ja jestem już tu prawie na górze. Dość stromo. Jura wcześniej powiedział, że jakby gdzieś na przykład w Chinach były takie skałki, to pewnie by się nazywały nie Puchaty Kamień, tylko jakieś smocze skały albo coś w tym rodzaju. I racja. Teraz nas czeka stromy odcinek zejścia po tej ścieżce. Dobrze, że nie ma dużo śniegu, bo w śniegu jest tutaj niebezpiecznie, bo jest taki trawers w pewnym momencie. No więc powolutku sobie zejdziemy, nie? To już świeży śnieg. Nawet już się trochę w niektórych miejscach w lód przemienił. Trzeba być tu ostrożnym. Jura mówi, że tam jest wodospad. Na pewnym odcinku idzie się takim trawersem przez las po takich kamieniach. No, plus minus pół godziny, a zaraz się wychodzi na polankę. Tu jest taka fajna polanka, na której można również biwakować, a zaraz za nią stoi staja. W sezonie letnim czynna, teraz już tam nikogo nie będzie. I ostatnie zejście i się jest w Zembroni. Wnętrze stai. Tu jeszcze się dopala. Widocznie ktoś tu niedawno był, bo palił w piecu. Duża staja. Tu jeszcze ma drugie wejście z tej strony. Niesamowite kolory tego drzewa. Jeszcze w tym świetle teraz. Kurczę, robi wrażenie. Zresztą nie to jedno, bo tu jest ich więcej. Piękne miejsce. Przed nami i Zembronia. I zaraz będzie nagroda. No to zeszliśmy w dolinę z trudem, bo Jurę nogi bolą. Obtarł pięty i paznokcie z przodu troszkę wybił. Okazują się, że te buty nie są bardzo wygodne. Proszę pana, przodem. Gdzie siądziemy? Na polu?
A nagrodą jest piweczko w słońcu pite, a zaraz będą pierożki, na które czekamy, pani właśnie robi. No i w międzyczasie pojawiły się pilemieni, czyli pierożki. Jak znalazł do piwka. Jura, a z czym oprócz piwa takie pilemieni najlepiej smakuje? Z ketchupem? Mogłoby być jeszcze ze śmietaną, nie? To przesada, że smetana. Przesada? Moim zdaniem tak. Wystarczy pieprz i szkwarek może jeszcze. Pieprz, tak, sól, no i można dać ten ketchup, można dać też troszeczkę takiej papryki. Ja pewnie jeszcze dodam troszkę. O, udało się. 5. Przybić. To zdrowie. Za to, że się nam udało fajną wycieczkę zrobić. Tak świętujemy, że jeszcze po jednej porcyjce zamówiliśmy. A patrzcie, ile już się nazbierało piw. A myślę, że to jeszcze nie koniec. Jura, a jak to jest, bo tutaj niegdyś było bardzo dużo Polaków. Przyjeżdżali, chodzili po górach. Myśmy też przecież teraz 3 dni chodzili. Było wszystko fajnie, bezpiecznie. A odkąd zaczęła się ta wojna na wschodzie Ukrainy, to jakoś ludzie zaczęli się bać. Czy to jest w ogóle uzasadnione, że tak daleko tam na wschodniej granicy wojna i boją się przyjeżdżać w Karpaty? Co byś powiedział takiemu prostemu człowiekowi z Polski, który chciałby teraz przyjechać w góry? Moim zdaniem to żadnego związku z wojną nie istnieje. Tak samo można myśleć o wojnie gdzieś tam w Somalii i nie jechać dla Ukrainy dlatego. Inna sprawa, że nieraz słyszę, że polskie Straż Graniczna pracują tak wolno, że kolejka na granicy nieraz może trwać do 8-10 godzin. W takim razie ja bym sam nie pojechał. No, tak. Więc sprawdzajcie, ale są tanie loty do Lwowa. Są tanie loty, jeździ kolej bezpośrednio z Przemyśla, można się dostać do Lwowa. Dostać, tak, to jest w każdym razie, jak wybieracie się w ten sposób na zielono tutaj w Karpaty, Ukrainę. na wyprawę w góry, to niekoniecznie jechać samochodem. Można równo tyle samo zabrać i kupić na miejscu resztę. Nie warto tu Wszystko jest. przywozić chleby typu Kumpernikel, No, co trzeba, można kupić. bo to się da kupić wszystko. Dopiero zjedliśmy obiadek, 4 porcje pilmieni, 4 razy pilmieni i 6 piw i zapłaciliśmy za to 240 grywien. To przelicz, Maciek, na złote? Mniej niż 40 zł. To nawet nie $10 No, tutaj u nawet nas. no, 8 dolarów. $8. No Według zobaczcie, naszego- zupełnie tanio. A w jakim jesteśmy miejscu cudownym? A gdzie byliśmy? Przyroda. A gdzie byliśmy, to popatrzycie, więc zapraszamy. W każdym razie chatka u Kuby jest tam, za tym pagórkiem. I tam od maja do końca września czekamy na Was. Wojny na wschodzie nie ma się co obawiać. Pod żadnym pozorem, prawda? Mimo to, że na co dzień tam giną ludzie, przykro to jest, ale takie jest życie. A Nie możemy sobie odmówić posiłku i chleba codziennego, mimo to, że tam trwa wojna. A czy ta wojna w jakiś sposób mogła wpłynąć na przykład na to, że tutaj Polacy są w jakiś sposób gorzej postrzegani, czy coś takiego? Moim zdaniem to całkiem odwrotnie, bo pracowałem w szpitalu na Majdanie i muszę Wam powiedzieć, że połowa medykamentów, które tam dostawaliśmy, to była z Polski. Wolontariusze tam zbierały. I raczej mieliśmy trudności na granicy ukraińskiej, już bo chcieli łapówek. Polskie dobroczynności spierały się ze ścianą ukraińskiej. Biurokracji. Tak. Czyli po prostu Polacy są tutaj dobrze Mile postrzegani. widziany. Nikt ich tutaj krzywdy nie robi. Nawet jak ktoś nie zna ukraińskiego czy rosyjskiego języka, to jest się w stanie tutaj porozumieć. Mówiąc powoli po polsku jest zrozumiałe, prawda? Tak. Nie znam przypadku, gdyby komuś nie dało się kupić piwa lub nie dostać jakichś pierogów, lub komuś źle wskazano kierunek, jak wchodzić na Popojwa. Tak, ale takim matecznikiem dla wszystkich jest chatka u Kuby. Tak naprawdę jest to chatka w połowie Kuby, w połowie Jury. I zawsze Polacy są tam bardzo mile widziani i wszelką pomoc i nie tylko pomoc można tam po prostu otrzymać.
Jest to taki punkt, gdzie lubią się zbierać Polacy, żeby sobie wspólnie pogadać, poplanować jakąś wspólną wycieczkę w góry i coś tam dalej, prawda? Wyobraźcie sobie, że jest 11 października, a ledwo siedzi przeciwko słońca. Jakiś Nepo. Ja go tu postawiłem w słońcu, żeby go było lepiej widać, a on teraz musi mrużyć oczy. Nie musicie jechać do Nepału. Jedźcie tutaj. Tu jest fajnie. Tak, na zieloną Ukrainę. Jo. Dzięki, Jura. No more.